Ekscelencje, Panie, Panowie samorządowcy, Szanowni Państwo, ale przede wszystkim, Szanowni Państwo, ci, którzy jesteście świadectwem dla nas wszystkich, świadectwem Auschwitz, świadectwem Birkenau, więźniowie ocaleni, ci wszyscy, którzy przeszliście przez ten czas, którego my nie potrafimy chyba ani zrozumieć, ani tak naprawdę nazwać. Od 72 lat ten dzień, 27 stycznia, jest dniem wyjątkowym. Jesteśmy w miejscu, które trudno jest nazwać i trudno je zdefiniować. Różnie jest określane. Jedni określają to, co się tutaj wydarzyło, jako wielką tragedią, Golgotą. Inni mówią o fabryce śmierci. Ale żadne z tych słów tak naprawdę nie oddaje tego, co miało tutaj miejsce. Nigdy tego zła, które tutaj się wydarzyło, nie odda żadne słowo. Tutaj człowiek drugiemu człowiekowi odebrał człowieczeństwo. Odebrał nie tylko życie, ale odebrał wszystko to, co definiuje nas jako ludzi. Urodziłam się w Oświęcimiu. Od dziecka słyszałam opowieści o Auschwitz, o Birkenau. Do mojej szkoły przychodzili ocaleni więźniowie i opowiadali. Wtedy nam, małym dzieciom, wydawały się te historie straszne, ale chyba nie potrafiliśmy do końca też ich zrozumieć. Znam opowieści mojej babci, która jako młoda kobieta razem ze swoimi koleżankami próbowała pomagać nosić żywność. Gdzieś, gdzie pracowali więźniowie, wiedziały, że tam będą, zostawiały. Znam opowieści moich dziadków, którzy pracując na kopalni w Brzeszczach, w Jabiszowicach, zostawiali gdzieś na dole kromki chleba, bo wiedzieli, że przyjdą więźniowie, będą pracować, może znajdą ten chleb. Znam opowieści o dymach, które unosiły się nad krematoriach, nad Brzezinką, nad Birkenau. I ci, którzy to wspominają do dzisiaj, mówią o specyficznym, do dzisiaj pamiętają ten specyficzny zapach, który ten dym roznosił. Jestem stąd. Niedaleko stąd są Harmenże. Tam urodziła się moja mama. Tam był jej rodzinny dom. I któregoś dnia do tego domu i do domu innych sąsiadów przyszli żołnierze w niemieckich mundurach. I Harmenże zostały wysiedlone. Domy spalone, zburzone i powstał tam podobóz. Mówię o tym dlatego, że będąc tutaj, mieszkając niedaleko Auschwitz-Birkenau, każdy z nas i ci wszyscy, którzy tu przyjeżdżają, próbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego. Próbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie, co takiego musiało się wydarzyć, aby człowiek człowiekowi wyrządził takie zło. Ale nikt z nas nie potrafi znaleźć odpowiedzi na to pytanie.
Nikt z nas nie potrafi zrozumieć tego cierpienia, przez które wy przeszliście. Ale najważniejszym cierpieniem, tym cierpieniem, które znosi każdy ocalały, i pamięć o tych, którzy nie przeżyli, o ofiarach, o masakrze ludzkich istnień, o tej zagładzie człowieczeństwa. Uczucie smutku, strachu, bez miary utraconych żyć, nadziei. To jest głęboki cierń. To jest wiecznie żywa rana, która czasami się zabliźnia, ale nigdy tak naprawdę zabliźniona nie będzie i nie może być zapomniana. I to jest najważniejsze przesłanie, które jest przed nami. Prawda i pamięć. Chcę, aby dzisiaj z tego miejsca, z miejsca kaźni, zagłady wszystkiego, co ludzkie, popłynął jeszcze raz ten głos. To, co się wydarzyło w niemieckim obozie zagłady, to było zło. To było zło podstępne, okrutne, niewyobrażalne. Zło, które można pokonać tylko dobrem. Pamięć i prawda to jest nasze zadanie. To jest broń przeciwko złu. I ta prawda musi być głośno powiedziana, by nigdy nie próbowano jej zmienić w kłamstwo, które próbuje być alibi dla zła. Oświęcim, Brzezinka, Harmenże, Puławy to były polskie miasta i wsie. Tutaj żyli Polacy, polskie rodziny, które zostały wypędzone ze swoich polskich domów. I tutaj, na tych miejscach, tych polskich domów, powstał niemiecki obóz zagłady. To jest prawda, o której musimy mówić. Prawdy nie można się bać i nie można jej wyprzeć. Bo to, że jesteśmy dzisiaj razem i że co roku, 27 stycznia, na tych uroczystościach wyzwolenia KL, Auschwitz, Birkenau spotykają się Polacy, Żydzi, Niemcy, Romowie, Węgrzy, Francuzi i wszystkie inne narodowości. To jest świadectwo tego, że chcemy wyciągać wnioski z KL, Auschwitz, Birkenau. Chcemy mówić prawdę, bo wiemy doskonale, że tylko dzięki temu unikniemy zła. I największym przesłaniem dla nas i dla kolejnych pokoleń, które będą tutaj spotykać każdego 27 stycznia, jest to, by prawdą i dobrem zło zwyciężali. To jest nasz obowiązek. To jest nasz obowiązek wobec tych, którzy tutaj zostawili swoje życie. I to jest nasz obowiązek wobec tych, którzy przeżyli. I całym swoim życiem mówili i krzyczeli bardzo głośno: nie zapominajcie. Nie zapominajcie po to, by świat był lepszy, ale by przede wszystkim świat uniknął po raz kolejny tak niewyobrażalnego zła, które nie mieści się nam w głowach i które trudno nazwać. To zło, które staramy się zdefiniować, odpowiedzieć sobie na pytanie dlaczego. Musimy definiować zgodnie z prawdą, która je określa. Tym złem byli ludzie, którzy chcieli odebrać człowieczeństwo innym. To zrobili ludzie w niemieckich mundurach. Niemieccy naziści, którzy są odpowiedzialni za zło,
które miało miejsce w niemieckim obozie zagłady Auschwitz-Birkenau i w innych machinach śmierci, które zostały uruchomione po to, aby unicestwić drugiego człowieka. Nie ma innej prawdy. Jest dramat, ogromne brzemię, ale musimy świadczyć prawdę i pamięć. I to, że dzisiaj razem jesteśmy, jest właśnie ogromnym darem prawdy i pamięci. Holokaust to zło ujawnione i namacalne. Zginęło wielu ludzi, miliony nadziei, tożsamości, marzeń. To nie jest ani do wyobrażenia, ani do pojęcia. Nie można tego zrozumieć. Chociaż chcemy nadać temu jakieś ramy, to nie uda się, bo my jesteśmy ludźmi, a tę fabrykę zagłady stworzyli ci, którzy ludzi nienawidzili. Ale nie mówmy o nich. Wspominajmy ofiary. Wspominajmy bohaterów. Na morderców spuśćmy kurtynę potępienia. Niech zapadną w wieczność bez przebaczenia, a my dzisiaj prośmy Boga, by nigdy się to nie powtórzyło. I pamiętajmy, świadczmy prawdę. Niemieckie obozy zagłady to była fabryka nienawiści i śmierci, fabryka zła, które za późno, ale jednak zostało pokonane przez dobro. Spokój duszy i wieczny odpoczynek ofiarom. Cześć i chwała bohaterom. Prawda i pamięć. Dobro zawsze pokona zło. Dziękuję bardzo.